Pierwszym celem naszej wyprawy tropem D-Day została plaża Utah i muzeum, które się tam znajduje. I zbliżamy się do wejścia na plażę, a tutaj z boku budynek to jest już muzeum. Na stronie muzeum jest informacja, że można wejść z psami, ale tylko małymi, takimi do 10 kg, które można nosić w torebce albo na rękach przez cały czas zwiedzania. Chodź tu, tiger! Chodź, pokażemy się przy Shermanie. Chodź. Chodź. O! Jesteśmy, mamy to. Yes! Jestem w środku muzeum i będziemy teraz sobie zwiedzać. Wejście 10 euro. A tu jest pilnie strzeżony. To, co Amerykanie bardzo pilnie strzegli, czyli celownik bombowy. O, ja ciebie. B-26 Marauder. Strzelec górny, wieżyczka. A tu są też jeszcze karabiny, ale tu karabiny idą chyba na boki przez te drzwiczki. Odprawy do lotów. O, i barka desantowa. Tą barką mamy wyświetlone mniej więcej, jak to wyglądało lądowanie takich barek. A tu jest obiekt moich wysp M1 Garland. A tu odtworzone umocnienia, czyli okopy, wieżyczki. Tu mamy widok też już na plażę. A tu już się zaczyna historia 101. Powietrzno-desantowej. No, część z nas zna historię opisaną w książce, później w filmie Kompania Braci. A tu wyposażenie takiego żołnierza skaczącego. Zasobniki.
A tu mamy zrobioną makietę. No, hej, niezawodne. Kilka jeszcze widzieliśmy dzisiaj jadących po ulicach. Jeepy. A tak dziś wygląda plaża Utah. Spokojna, cicha. Niedawno była rocznica 6. Dzisiaj mamy 9, czyli dokładnie 3 dni temu. Po wyjściu z plaży tutaj mamy muzeum, tam jest restauracja. Znaleźliśmy sobie tutaj taki bunkier. O, tam chyba była wieżyczka u góry wyrwana. Takie umocnienia są tutaj. Oczywiście wejście zagrodzone. Reste en bas. Reste en bas. On va passer de l'autre côté, nous on va se rejoindre là-bas. On fait le tour. Pierwszym punktem kolejnego dnia tropem D-Day jest Normandy Victory Museum. Witam Was dzisiaj z kolejnego dnia na wybrzeżu Normandii. Dzisiaj z uwagi na pogodę wybraliśmy się do muzeum. Jest to Normandy Victory Museum. Na zewnątrz mamy już ustawione pojazdy, ale to jest chyba raczej na chodzie. Ma nawet numer rejestracyjny. Tu jest kolejny wóz. No i oczywiście nie mogło tu zabraknąć czego? Nie mogło zabraknąć Shermana. A tu mamy wejście do muzeum. Tam na końcu są kasy. Czekaj, Myszko. No i weszliśmy do muzeum. To jest Muzeum Wiktorii Normandii. Ale zobaczcie, jak to z nami jest. Można wejść z psem. Można wejść z psem i to nawet takim dużym jak nasz. Fakt jest taki, że pies, to co czytaliśmy, pies musi zachowywać się w sposób taki nieutrudniający życia innym, żeby nie hałasował. Tutaj przy niektórych psach obsługa może zażądać założenia kagańca, więc tutaj to też trzeba mieć ze sobą, ale w naszym przypadku na razie jest wszystko dobrze. Nikt od nas tego nie zażądał. Weszliśmy sobie. Za psa nie trzeba płacić. Bilety, które płaciliśmy, to za dwie osoby dorosłe i razem zapłaciliśmy prawie 20 euro, 19,80 dokładnie. Nagrywać możemy, zdjęcia robić można, ale zdjęcia robimy bez flesza. Oczywiście zwiedzanie muzeum zaczynamy wtedy, kiedy tutaj to jest od czasów, kiedy Francja jest pod najazdem. Ogólnie Europa jest pod najazdem niemieckim, a będziemy później przechodzić coraz bliżej D-Day, czyli inwazji. I w muzeum znajduje się właśnie dużo takich dioram, jak tutaj po przeciwnej stronie, na przykład jakaś kawiarnia, niemieccy żołnierze. O! I będziemy sobie teraz strzelać do Niemców. Fajne jest właśnie to, co wyczytaliśmy, przynajmniej ja wyczytałem, że niektórą broń można wziąć do ręki i zrobić sobie z nią zdjęcia. Możemy sobie usiąść, popatrzeć na film. Chodź. I 56 sekund zostało nam do Inwazji.
listen up. This is it. There's one path forward, straight through the enemy. Do boardingu, czyli wyładunku, zejścia na ląd. You got some experience. Stick to your training. Keep your head. The purpose. Violence in action. Stay low, keep moving. Teraz wychodzimy z sali kinowej, przechodzimy dalej do następnych sal. A to myślę, że to jest latający czołg. P-47. To były chyba latające czołgi z tego co kojarzę. Oni je tak nazywali. Proszę bardzo, takie rzeczy możemy kupić w sklepie koło muzeum. Menażki, plecaki. MG34. M1 Garland. Niemieckiego Mausera. Thompsona. Do wyboru do koloru. Różnego typu rzeczy związane z II wojną. Całe mundury. Mundury dla pasjonatów. Czapeczki, książki, plakaty. Kolejnym punktem tej wycieczki jest plaża Omaha i znajdujące się nieopodal muzeum. No i jesteśmy na plaży Omaha. Samochód zaparkowaliśmy tutaj na parkingu płatnym. Bilet trzeba było kupić. A jesteśmy przy pomniku na plaży. Tu jest, pomnik jest przed plażą jeszcze. Lądowali, tylko okoliczne wzgórza się unosiły nad nimi. Z tamtej strony zamknięte wysokim klifem. Wygląda teraz to tak sobie spokojnie, dostojnie. Po drodze do bunkrów, które chcemy jeszcze zwiedzić, przejeżdżaliśmy koło muzeum, zatrzymaliśmy się na chwilę. A raczej do środka nie wejdziemy z psem, ale na zewnątrz możemy zobaczyć parę eksponatów, takie jak to działo 88 mm niemieckie.
uwagi na fakt, iż podróżujemy z psem, odpuszczamy wizytę na cmentarzu wojennym i udajemy się do ostatniego punktu naszej wycieczki, baterii, która stanowi część umocnień wybrzeża Normandii. Jesteśmy na miejscu, zaparkowaliśmy samochód i idziemy oglądać baterię. Jaką? No, gdzieś tam. Baterię wojskową. Nie wiem, co to są za baterie wojskowe. Chodź, misiu. Później że nazwa była jakaś Longues sur la mer. Longue sur glebe. No, jakoś tak. Tak jakby położone wzdłuż morza. I to jest taka bateria, zaraz podejdziemy, bo no, według tego, co czytaliśmy, to jest nawet pomnik dziedzictwa narodowego z zachowaną armatą. Wejście bez problemu można z psami, nawet do punktu informacji turystycznej, gdzie znajdują się ulotki, wszelkie informacje na ten temat też można wejść z pieskiem. No, i tu już mamy widok na plażę. Chodź, gdzie? Tutaj były 4 takie wieże i nad brzegiem następne punkty umocnione. Pies My jest. jesteśmy gdzieś tutaj. Jak widać, pieski są tu mile widziane. Przy każdym bunkrze spotykamy pieska. A nawet nasz dwa. tiger ciągnie. Nawet jeszcze widać gwintowanie lufy. Chodź do góry, wyjdziemy, zobaczymy, co tu widać. O, widać plażę, morze, więc piękne miejsce do strzału. No tu jest cały rozrysowany schemat. Tutaj jeszcze lufa w górę wycelowana. No i tutaj jest więcej zachowane niż wtedy. Chodź tu. Tu było właśnie ten obrotowe. Tutaj było chyba stanowisko właśnie do ładowania. Chodź. Jakieś dziury. A tu po bokach musiały być magazyny na amunicję. Z jednej i z drugiej strony. Tak, ja tutaj przynajmniej sobie wydedukowałem albo wymyśliłem, że zbliżamy się do bunkra, który się znajduje dokładnie w tym miejscu, czyli na samym brzegu i wychodzi na to, że jest to bunkier obserwacyjny. Nie był to jakiś umocniony z działem. O, tak to wyglądało. Zaraz podejdziemy tam, zobaczymy co z tego zostało. Tutaj miały jakieś sala do telemetrii, pole obserwacyjne, sala kalkulacji, radio, więc to był bunkier tak jakby dowodzenia, namiarów, podawań obserwacyjnych, do podawania namiarów do baterii, która znajduje się właśnie tutaj z tyłu. Tak to tutaj wygląda z tej strony, bo nie wiem, czy tam będzie można wejść. Z dołu się wchodziło po drabince na górę, a ten punkt obserwacyjny. No tu widzę, że jest zagrodzone, nie można wejść. Ale chociaż trochę zobaczymy. O, tutaj na górze punkt obserwacyjny, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jak ten bunkier tu stał, to tej roślinności tu wokół nie było. Tiger. Więc pole obserwacji bardzo, bardzo dalekie.
Wygląda z drugiej strony. Nie wiem, na ile ta kamera to odda, ale jak jest ten wysoki klif, to od tego klifu widać takie wysepki. Te wysepki to jest pozostałość sztucznego portu właśnie wybudowanego przez aliantów po wylądowaniu. Tutaj macie, chcieliśmy Wam pokazać, jak się dokładnie nazywa, jaka jest nazwa tej baterii, jak ją można znaleźć w internecie. I oczywiście jest diagram w tej chwili pieska na smyczy, że można tu przychodzić z psem. Tak się prezentuje wjazd na parking. To jest parking dla samochodów osobowych. Tam troszeczkę dalej jest wjazd dla rowerzystów, a tutaj z ronda jest wjazd dla kamperów jeszcze i autobusów. Oczywiście, jeżeli to, co Wam żeśmy przedstawili, Wam się podoba, no bo oczywiście, tak jak większość z tych, którzy nagrywają filmiki, prosimy Was o łapkę w górę, jakiś komentarz. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych naszych filmów, o subskrypcję kanału, będziemy na pewno wdzięczni. A teraz żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!